Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Ostrzeżenie dla giełdy płynie z Azji. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ostrzeżenie dla giełdy płynie z Azji. W Europie zaczynamy ostatni dzień handlowy w tym tygodniu, natomiast sesja i tydzień w Azji na rynkach finansowych już się kończy. I ten wykres, który jest w tle, nam sygnalizuje, że według Bloomberga ostrzeżenie dla rynków akcyjnych płynie z Azji, zwłaszcza z giełdy w Tokio, która zaczyna generować sygnały, które będą zachęcały jednak do jakiejś korekty spadkowej, jeżeli będą potwierdzone w przyszłym tygodniu, więc ten przyszły tydzień, podczas którego mamy decyzje banków centralnych Fedu, ECB, będzie taki bardzo istotny i może zadecydować o tym, co się wydarzy dalej na indeksach giełdowych, które jak widzimy tutaj w Azji, zwłaszcza ten indeks w Tokio bardzo dynamicznie rósł i w drugim kwartale w tym roku osiągnął bardzo interesujące dodatnie stopy zwrotu. Na kolejnym wykresie widzimy, jak w ujęciu krótkoterminowym sytuacja wygląda, że dzisiaj została otwarta luka wzrostowa, która łącznie z ostatnimi minimami pełni rolę punktu odniesienia i gdyby się w kolejnych dniach udało pokonać te wsparcia, to w takiej sytuacji byłyby niezwykle mocne sygnały krótkoterminowej sprzedaży akcji na giełdzie w Tokio i byłoby to także niezwykle zachęcające do tego, żeby obserwować nawet dynamiczną formę tendencji spadkowej. Dlatego też punkty odniesienia, które stały się faktem, sygnalizują nam wagę i znaczenie tych poziomów jako punktów odniesienia, więc moim zdaniem w tym wypadku analiza techniczna jest jak najbardziej uzasadniona i daje nam tutaj dobre wskazania. Giełda w Hongkongu jest stabilna, ale jak widzimy zbliżamy się do swojej średniej, która w ostatnich miesiącach prowadziła do zatrzymań tendencji wzrostowych, więc pytanie jest też takie, czy Hongkong, indeks Hang Seng będzie chciał kontynuować tendencję wzrostową, ponieważ dla części inwestorów jest tylko też ruch wzrostowy, ruch powrotny do tej średniej, a później nastąpi nawrót tendencji spadkowej. Zobaczymy, czy tak się stanie. Natomiast te ostrzeżenie moim zdaniem płynie także z danych makroekonomicznych. Dzisiaj nie ma ważniejszych danych makro, natomiast wczoraj te ostrzeżenie ewidentnie padło z joblessów, czyli cotygodniowego raportu z rynku pracy, ponieważ doszło do wybicia na nowe ponad 18-miesięczne maksima i widzimy pogarszanie się sytuacji krótkoterminowej na rynku pracy. I jeżeli te sygnały będą utrzymane w kolejnych tygodniach, będzie to także zwiastowało problemy amerykańskiej gospodarki. Myślę, że rynek będzie musiał na to zareagować, dostosować się do tego. Wcześniej Fed wzbraniał się przed obniżkami, przed podwyżkami stóp procentowych, przed zmianą polityki monetarnej, licząc na to, że dopiero w sytuacji, kiedy rynek pracy będzie pokazywał nam słabość, to wtedy będzie czas na dokonywanie zmian, zwrotu w polityce monetarnej na bardziej luźną. Więc jeżeli się okaże, że te sygnały płynące z rynku pracy, z tego cotygodniowego raportu z rynku pracy będą wskazywały na takie pogorszenie, to w naturalny sposób powinno zajść zjawisko, które będzie korzystne dla tych, którzy oczekują obniżek stóp procentowych i przełożenia się to w pierwszej kolejności na rynek obligacji, później także na rynek akcji, ponieważ on także będzie musiał zdecydować w Stanach Zjednoczonych, czy chce dyskontować recesję jako coś optymistycznego, co dzięki obniżkom stóp procentowych pozwoli w perspektywie następnych kwartałów na wzrost wartości zysków przedsiębiorstw, a cały obecny spadek z ostatnich 18 miesięcy był przez rynek traktowany jako dyskontowanie recesji, takiego spowolnienia, czy też faktycznie przestraszy się takiej recesji, indeksy giełdowe będą miały pożywkę do tego, żeby spadać i te ostrzeżenie dla giełdy, które płynie z Azji, będzie miało także przełożenie na negatywne sygnały płynące z giełd w zachodniej Europie, czy też
Stanach Zjednoczonych. Wczoraj, drodzy Państwo, mówiłem w shortach o tym, że ostrzeżenie dla giełdy płynie z tych danych dotyczących rynku pracy. Okazało się, że praktycznie w ogóle nie ma żadnych zmian w oczekiwaniu co do przyszłych stóp procentowych. Ten Fed jest jednak ważniejszy dla rynku. Nie ma ani oczekiwania na kolejną podwyżkę stóp procentowych, nie ma nawet oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w końcówce tego roku. Dlatego też te dane, które wczoraj poznaliśmy, minęły praktycznie bez echa, a moim zdaniem rynek powinien się na nich koncentrować. To, co także jest ostrzeżeniem dla giełdy, to ostrzeżenie płynie z rynku obligacji. Tutaj ta inwersja krzywej dochodowości cały czas rynkowi sygnalizuje, że ten wzrost, który jest teraz obserwowany na indeksie Standard & Poor's, jest traktowany przez część inwestorów jako taka tylko korekta w bezsie, a nawrót tendencji spadkowej wystąpi. Czy tak będzie? Moim zdaniem, nawet jeżeli jakaś korekta większa będzie, to będzie ona tylko korektą w nowej hossie, a nie nawrotem do bessy. Natomiast sygnały dotyczące potencjalnej recesji amerykańskiej gospodarki są wysyłane przez inwersję krzywej dochodowości i to teraz tutaj ładnie Bloomberg nam pokazał. A wczorajsza giełda w Stanach Zjednoczonych, indeks Standard & Poor's całkowicie zlekceważył dane jobless, w ogóle się tym nie przejął i mamy nawrót do maksimów hossy, więc dzisiejsza sesja także będzie nam odpowiadała na pytanie, czy popyt na ryzyko będzie chciał utworzyć świecę w ujęciu tygodniowym o charakterze prowzrostowym, czy jednak będzie nawrót do czegoś, co sprawi, że oprócz 4300 punktów zacznie zyskiwać na wartości, więc moim zdaniem, pomimo tego, że nie ma dzisiaj danych makroekonomicznych, sesja na Wall Street także będzie miała znaczenie. Natomiast to, co sprzyja popytowi na ryzyko, to fakt, że w ostatnich dniach do hossy generowanej przez kilka największych spółek na Wall Street zaczynają dołączać także maluchy i zachowanie indeksu Russell 2000 na Wall Street w ostatnich dniach pokazuje, że taki popyt się pojawił, więc szerokość hossy może wkrótce być większa i może to zwiększać prawdopodobieństwo jednak tego, że te ostrzeżenia dla giełdy będą fałszywe i że giełda będzie optymistycznie dyskontować nawet kolejne sygnały płynące z gospodarki o tym, że osłabienie, które może przekształcić się w recesję amerykańskiej gospodarki, staje się faktem. Indeks Nasdaq jest też pod względem krótkoterminowym interesujący, ponieważ zarysowało się wsparcie, a wprawne oko inwestora dostrzega, że jest możliwość ukształtowania formacji RGR w krótkoterminowym aspekcie interwale czasowym, jeżeli doszłoby do pokonania w takim wypadku poziomów okolic 14 250 punktów, to taka formacja by powstała i zachęcałaby do jakiejś głębszej korekty spadkowej. Co jest także pewnego rodzaju ciekawostką, to to, że indeksy giełdowe tych spółek technologicznych nie dotarły do swoich maksimów, a spółki z indeksu Standard & Poor's dotarły. Taka relatywna, krótkoterminowa słabość indeksu Nasdaq jest w tym wypadku warta odnotowania. No i zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy na DAX-ie. Czy DAX faktycznie będzie się dostosowywał do tego, co się dzieje na euro-dolarze, ponieważ tutaj specyfiką DAX-a jest to, że on także pokazuje swoją relatywną siłę albo słabość, jeżeli mamy do czynienia równolegle z trendem na euro-dolarze, a jako że trend pojawił się wzrostowy i jest duża szansa, że będzie on kontynuowany, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że optymizm, jeżeli się pojawi i nie będzie negatywnych sygnałów dla giełd na całym świecie, to wyjdziemy na trwale nad poziom 16 000 punktów, próbując jakiejś tendencji wzrostowej na giełdach papierów wartościowych także w Europie. W tym wypadku DAX jest moim zdaniem dobrym miernikiem. Rentowności amerykańskich obligacji zachowały się jednak tak, jak pokazuje nam teoretyczne nastawienie po tych danych z rynku pracy, ponieważ ono zbliża perspektywę obniżek stóp procentowych, więc rentowności amerykańskich obligacji spadły. No i pytanie jest też, co się tutaj dalej wydarzy. Na chwilę obecną
Oporem są okolice 3,80-3,85 na rentowności, a wsparcie to są te minima z 1 czerwca w okolicach 3,55. Po prostu czekamy na dalszy ciąg wydarzeń na Fed w przyszłym tygodniu, który będzie miał ogromne znaczenie. I ten rzeczony już euro-dolar. Euro-dolar, który właśnie teraz testuje linię szyi, jakby formację odwracającej tendencję wzrostową na spadkową, więc poziom 1,08 jest w tym wypadku kluczowy. Jeżeli on dzisiaj padnie, moim zdaniem byłby to sygnał, że odwraca się tendencja spadkowa na wzrostową w krótkim terminie. Tendencja będzie także do zakończenia całej miesięcznej korekty spadkowej na amerykańskim dolarze i oczywiście wzrost euro-dolara rzutowałby także na sygnały na innych klasach aktywów, na rynkach rozwiniętych. Znowu byłaby relatywna większa siła europejskich spółek względem amerykańskich oraz rynki emerging market, czyli giełda papierów wartościowych zaczęłaby zyskiwać nową siłę, a złoty miałby znowu potencjał do umocnienia. Natomiast te sygnały, które płynęły wczoraj na eurodolarze, są potwierdzone sygnałami płynącymi z samego dolar indeksu. I widzimy tutaj na tym wykresie, że dwa rodzaje sygnałów wczoraj padły na dolar indeksie, a one zachęcają do tego, żeby wieścić koniec tej miesięcznej korekty, która na naszych oczach trwała i która wydźwignęła dolar indeks w górę, a euro-dolara w okolice poziomu 1,06-1,07. Jako że rentowności spadają, a amerykański dolar się osłabia, to jest naprawdę potencjał ku temu, żeby złoto zaczęło rosnąć. I wczoraj w pierwszej reakcji faktycznie tak było. Jest naruszana ta najszybsza miesięczna linia trendu spadkowego. Natomiast teraz trzeba pokonać te maksima z początku czerwca. Jeżeli one zostaną pokonane, czyli okolice poziomu $1983, to w takiej sytuacji odwrócenie tendencji będzie także widoczne na złocie i być może będziemy wkrótce świadkami nawrotu i ataku na poziom $2000 z dużą szansą, że przejdziemy go w górę, ponieważ te powiązania, ta korelacja między dolarem a rentownościami amerykańskich obligacji a złotem jest bardzo silna i wpływa na zachowanie rynku złota. Natomiast jeżeli ostrzeżenie dla giełdy, które płynie z Azji, ma faktycznie się materializować, to powinniśmy obserwować spadki ceny miedzi, więc na miedź także radzę zwracać szczególną uwagę. Miedź się otwiera o godzinie 8:30 czasu warszawskiego, więc jeżeli się okaże, że mamy spadki, nie mamy już dalszych wzrostów, to to ostrzeżenie naprawdę będzie się stawało faktem i będzie sprzyjało temu, żeby giełdy w Europie weszły w fazę korekcyjną oraz także później w Stanach Zjednoczonych, więc patrzmy szczególnie na miedź. Będziemy wiedzieć więcej, jak popyt w Azji kreuje wydarzenia, czy obstawia optymistyczne, czy też negatywne scenariusze dla gospodarki. Natomiast to, co także jest ostrzeżeniem dla giełdy, jest zachowanie ropy naftowej, która znowu, to nawet dynamicznie testuje wsparcia w okolicach $70. Jeżeli się okaże, że dzisiaj na zamknięciu świecy tygodniowej kończymy ją bardzo blisko tygodniowych minimów pod poziomem 70, to kształt świecy tygodniowej, a zaczęliśmy w okolicach $75, będzie sprzyjał tendencjom spadkowym i temu, żeby ropa naftowa generowała ostrzeżenie przed spowolnieniem gospodarczym na całym świecie. Moim zdaniem ropa bardzo ładnie także dyskontuje procesy związane z ożywieniem albo osłabieniem światowej gospodarki, dlatego też każde spadki w taki sposób interpretuję, plus oczywiście dalsze spadki ropy naftowej będą sprzyjały zmniejszaniu oczekiwań inflacyjnych na całym świecie. Warto być tego świadomym. Bitcoin na tapecie. Bitcoin, który zamyka światowe klasy aktywów. Widzimy tutaj, że cały czas mamy batalię o średnią dwustosunkowo w okolicach $26,000. W tym tygodniu nie udało się pokonać także linii szyi wielomiesięcznej odwróconej formacji RGR w okolicach $25,000, więc moim zdaniem tydzień należy zapisać na razie na konto popytu, jeżeli tak będzie i te wsparcia będą utrzymane. Natomiast widzimy także, że w krótkim terminie ta średnia, która jest na wykresie, broni się bardzo ładnie i wniosek jest taki, dopiero jej pokonanie będzie oznaczało, że rośnie prawdopodobieństwo jakiegoś większego wzrostowego impulsu. Na chwilę obecną mamy po prostu wyczekiwanie na to, co się wydarzy,
a fakt, że mamy dodatnią korelację między bitcoinem, kryptowalutami a indeksami giełdowymi, ta korelacja wynosi plus 0,04, to jest także wskazówka, że jeżeli popyt na ryzyko będzie dalej atakować, to Bitcoin raczej powinien dalej rosnąć. Natomiast jeżeli będą się materializować scenariusze prospadkowe na giełdach papierów wartościowych, to Bitcoin będzie miał potencjał ku temu, żeby złamać wsparcie. Na chwilę obecną daje około 55% prawdopodobieństwa, że w krótkim, średnim terminie będziemy mieć nawrót do tendencji wzrostowej na Bitcoinie niż realizację scenariuszy prospadkowych. A czy Ty uważasz, że te ostrzeżenia dla giełd papierów wartościowych naprawdę płyną? Zachęcam Cię tam na dole w komentarzu, abyś wyraził swoją opinię. Zobaczymy, jakich opinii będzie więcej, prospadkowych czy prowzrostowych. I na koniec polskie aktywa, które powinny zyskiwać na wartości z powodu tendencji na euro-dolarze, a polskie aktywa uwielbiają, kiedy euro-dolar rośnie, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo wybicia dołem z tego kanału spadkowego na euro-złotym. Warto śledzić poczynania złotego względem euro, w szczególności w okolicach tego kanału spadkowego dolnej krawędzi, teraz poziom 4,47 i presja oczywiście na złotego jest teraz szczególnie silna względem amerykańskiego dolara. To ten wzrost euro-dolara powoduje, że siła spadku dolar-złotego może być teraz bardzo, bardzo duża i w takim wypadku bądźmy wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy i że znaczenie jest bardzo, bardzo dużo tendencji, która jest wyznaczona przez główną parę świata. Polskie obligacje powinny być w pierwszej kolejności celem inwestorów, którzy teraz obstawiają scenariusze osłabienia gospodarczego, perspektywę spadków inflacji, obniżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach i kwartałach, a w drugiej kolejności giełda papierów wartościowych. Natomiast ta sesja, która będzie miała dzisiaj miejsce w Warszawie, będzie miała także duże znaczenie ze względu na to, że jest ogromna szansa, że zakończymy tydzień nad poziomem 2000 punktów. Będzie to potwierdzenie ostatnich tendencji wzrostowych na warszawskiej giełdzie. Jeżeli zakończymy tydzień nad poziomem 2000 punktów, to myślę, że jeszcze bardziej prawdopodobne staną się scenariusze, które mówią, że szykuje się wzrost w okolicy 2400-2500 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy, bazuje w tym wypadku na sygnałach płynących z euro-dolara i moim zdaniem jestem jeszcze bardziej nastawiony prowzrostowo na giełdzie papierów wartościowych niż dla innych parkietów, innych giełd na całym świecie. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Ostrzeżenie dla giełd płynie z Azji, to jest fakt, ale czy to ostrzeżenie będzie miało jakikolwiek wpływ na europejskie parkiety, przekonamy się już wkrótce. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.